Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Leader i Wize. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj jesteśmy znowu pod Janem Skawinie, pod stacją PowerDot. Dzisiaj stacja PowerDot zrobiła niemiłą niespodziankę Dreamusiowi, bo dzisiaj do nas przyjechał właśnie Dreamuś. Przejechał Peugeotem e-Expertem. Tutaj Wam troszeczkę zaprezentuję ten samochód. To jest wersja extra long, czyli długa. Dzisiaj będzie test kolejnego Stellantisa, natomiast w innych warunkach. Dzisiaj pojedziemy zimą. Ja tu przy okazji pokażę Wam krótkie 360 i taki protip. Jak stacja nie działa, trzeba zadzwonić na infolinię, zrobią restart i zadziałała bez problemu. Z tym, że raczej uruchamiajcie ją z karty, bo z aplikacji zawsze bywa gorzej. Idę się przywitać z Dreamusiem, oczywiście nie z pustymi rękami. Dzisiaj takie opakowanie od Evstone'a na kable i urządzenia ładowania oraz wycieraczki od Wize. Cześć, miło Cię widzieć znowu. Mamy tu dostawczaka, mamy tutaj dużo kieszonek jak to w dostawczakach. Ja tu generalnie jestem w stanie komfortowo się umieścić. Mam 1,80 m wzrostu. Mamy tu też elektryczne lusterka i elektrycznie otwierane szyby. Na razie nie widzę podgrzewanej kierownicy i podgrzewanych foteli. Co najważniejsze mamy tu. Tu z tego co pamiętam to jest taki jakiś sprytny patent. Można sobie to otworzyć tak. I tak zrobimy, bo będzie więcej światła. I teraz tak, na wysokość pomierzymy w 3 punktach. Tutaj prawie całkiem z boku mamy 122 cm. Na środku mamy 122 cm. O dziwo to samo. Teraz po podłodze mamy 125 cm. I górą gdzieś w tym miejscu, gdzie tam doliczyłem te 122, też mamy 122. Czyli generalnie takie 122 na 122 na 122 na 122 powinno tutaj wejść. Znaczy się wjechać. A teraz jak daleko wjedzie? W tym celu muszę zanurkować. Tu mi się kończy 2 metry, 2 metry 80 cm do tego tutaj uchwytu. W środku prawie 130 cm nie było większym problemem. Tutaj mamy przegrodę troszkę wystającą. I jakbyśmy coś większego wstawili, no to tracimy 40 cm. Niektóre Stellantisy mają tu jeszcze przejście do kabiny, żeby można było dłuższe przedmioty przewozić. Natomiast w tym e-Expercie nie widzę. A tutaj co? Do elektryka jakiś AdBlue się dolewa, czy co? No nie działa. Jakie marnotrawstwo. Przecież tutaj to, jakby się uparł, to ja bym się tu zmieścił. Taki bagażnik można by tu schować z przodu. Byłby fajny, praktyczny na kable, na jakieś gadżety. Myślę, że jakiś aftermarketowy kiedyś się pojawi, natomiast na ten moment, no tak wygląda przód e-Experta. Żywa ładowania na razie bardzo fajnie, 81% i 44 kW nadal ciągnie. No i właśnie, 82% skoczyło i moc 44 kW spadła do kilowatów 14. No to zdecydowanie kończymy tą zabawę. To nie ma najmniejszego sensu. Stop. Aha, trzeba tutaj, kurczę, kartę, czyli idę do auta. Jakiej wysokości jest to auto? Więc tak na oko, podobne jak ja, czyli na parkingi 2-metrowe wjedzie. No i tutaj do progu mamy 25 cm, a tam do baterii, kurczę, aż tak daleko chyba mi się nie uda. A może jednak 22 cm, także auto z całkiem sporym prześwitem. I jeszcze coś, co bardzo ważne, dojeżdżając do krawężnika. Do jakiego krawężnika możemy podjechać? Tutaj nic zasadniczo nie wystaje. Jakieś 30 cm tyłem. Z przodu mamy jakieś 20 cm około. Tutaj nie mamy żadnego ekranu, żadnej nawigacji. Natomiast mamy za to takie bardzo fajne miejsce na telefon. I powiem szczerze, petarda rozwiązanie. Pokazuje nam godzinę 35, 99 km i że mamy być na 14:41. Zegary pokasowane, auto nam prognozuje 170 km zasięgu, a przebiegu ma niecałe 10 000. Pierwszy krawężnik za nami. Jak w każdym Stellantisie uważam, że tu jest takie w sam raz zawieszenie. No i pierwsze dziury za nami. I już mi się podoba. Podoba mi się, że nie tłuczę jakoś nadmiernie i podoba mi się, że tak bardzo z góry tutaj oglądam świat. No taki prawdziwy dostawczak. Natomiast coś, co tutaj gdzieś słyszę, to specyficzne opony. Te, które zresztą zauważyłem od razu, ale to zaraz podpytam Cię, co to za opony i jak do nich doszedłeś? Opony bieżnikowane. Producenta tutaj lokalnego z Małopolski. Firma, która chyba od 20 lat się w tym specjalizuje. Nie będę mówił jaka, ale firma, która robi te opony, bo wywodzą się właściciele z tego terenu i wiedzą, jak było ciężko po prostu tutaj jeździć, tak? Czyli, czy dobrze rozumiem, jeśli najlepsze markowe opony nie dały rady, to ktoś znalazł lepsze rozwiązanie jeszcze. Tak, tak.
I są to opony bieżnikowane, tak? A więc no zaraz ktoś powie, a jak to nowe auto za tyle pieniędzy, a opony bieżnikowane. No tu nie chodzi o pieniądze. Ja testowałem to najpierw na samochodach prywatnych swoich. Jak się tutaj przeprowadziłem, to sąsiedzi wyciągali mnie w ciągu pierwszego tygodnia chyba 6 razy z rowów wszystkich w okolicy, no bo przeprowadziłem się z płaskiego terenu, tak? Przyjechałem mieszkać w góry, kupiłem jakieś tam opony dobrej firmy, naprawdę dobrej. Samochód też był w porządku, ale ja nie wjeżdżałem. No i któryś raz z rzędu, o może tak, sąsiad wyciąga mnie ciągnikiem pod górkę, żebym wjechał do siebie do domu na plac, a obok nas przejeżdża Volkswagen Golf drugiej generacji. Bez problemu. Tak, mija nas. No i teraz sobie wyobraźcie moją minę, tak? Ja mówię, co jest grane? No ten sąsiad, nic nie myśląc, co mnie ciągnie tym ciągnikiem, potem się go o to pytam. On mówi, a bo ty masz opony do miasta zimowe, u nas są inne opony. No i powiedział mi o tych oponach i założyłem te opony i jak się okazało, że wjeżdżam do domu. Oczywiście są sytuacje, że nie wjadę, bo jak tego śniegu spadnie za dużo, no to kąt jest za duży, ale powiedzmy, że w ciągu całej zimy stoję tylko 3 dni na dole, a nie 30 dni, tak? A więc opony bieżnikowane się sprawdziły. Więc tutaj do samochodów firmowych wszystkich kupuję opony bieżnikowane, bo my jeździmy w tak ciężkim terenie, to rozwozimy towar do takich sklepów miejscami, że już drogi się prawie kończą asfaltowe za chwilę, a my po prostu ten chleb musimy dowieźć, bo dowozimy chleb. Ciekawości podpytam, jaki jest mniej więcej koszt takiego ogumienia? Tu mamy, jakie właśnie to są 16, 17, co to są? Tutaj są 16, 215 fabrycznie, koszt z montażem to jest 1150 zł. Za 4 koła. Za 4 koła, nowe, z gwarancją 2-letnią, z bieżnikiem, który ma 14 mm wysokości, czyli no takie najlepsze mają 10. Tak, dokładnie tak. I naprawdę on świetnie robi w śniegu, takim kopnym. Minusem jest to, że są głośne, tak? A więc, no ale coś za coś, tak? Jak ten śnieg spada, to ja wiem, że my dojeżdżamy. Przykład sprzed paru dni u nas lokalna droga została przez tiry zablokowana i większość aut osobowych musiało się nawracać, a tutaj kierowca, który tym autem jeździ, bez problemu przejechał, tak? Jak po prostu ten tir został jeden gdzieś tam na bok ściągnięty, to on wystartował, mimo tego, że stał na pochylonym drodze i inni nie ruszyli, a on ruszył, a więc no świetny test w pierwszym tygodniu zimy, tak? Kurczę, rewelacja. Sam się zastanowię nad takim kompletem ogumienia na takie ciężkie wypady, wyjazdy. No minus na pewno to, że to siedzi jak na terenowych gumach. One są takie, no jak ktoś jeździ na terenowych, to wie, o czym mówimy. No, czuć każdy klocek, że tak powiem, prawie że. Dokładnie. Jest zdecydowanie głośniej, natomiast jak dotykałem tych klocków, to one są mega wielkie. Wyglądają jak właśnie w oponach stricte terenowych i do tego są mega miękkie, takie no wielkie, miękkie. Mieszanka jest naprawdę dobrana do tego terenu, do tych warunków, w których po prostu działać. Tak? Super opcja. No i pierwsze kilometry za nami, na razie niecałe 30 kWh na 100 zużycie. -1 na zewnątrz. Jaką tu mamy wersję? Bo tu chyba mogą być dwie wersje baterii, tak? Tak, tutaj jest ta mniejsza, 50 kWh, tak, bateria. Tutaj mamy brutto pojemność, netto 43, 40 tam kilka da się z tego wydobyć. No co faktycznie przy takim zużyciu jak dzisiaj mamy zimowym, no daje jakieś pewnie ze 150 km zasięgu. No zobaczymy z jakim stanem dojedziemy. Tak licząc lekko mamy 80%, no 30 kilka kWh mieliśmy dostępnych na starcie. Więc żeby dojechać musimy zrobić zużycie poniżej 30 byłoby dobrze. Jest, dokładnie. No, zobaczymy czy się uda. Oglądajcie. Niektórzy proszą, żebym pukał czy sprawdzał miękkość plastików, to tu nawet nie muszę nagrywać. Słyszycie, jakie są plastiki, ale to nie jest w takim aucie najważniejsze. To jest taki typowy wół roboczy. Dokładnie. Tak jest traktowany i do tego służył. Pierwsze pytanko, ile dzisiaj za takie auto trzeba zapłacić? Jak to wygląda? Bo no, jesteś dość na bieżąco, a wiem, że już ceny troszkę pospadały, czy jeszcze nie? Jak właśnie? Jak Ci się udało to kupić? Znaczy ja kupiłem w momencie, kiedy były najdroższe te samochody chyba jeszcze. Wyjściowo jest to cena 200 000 złotych, tak? 200 000, ale ja też należę do ludzi, którzy jak wpada na jakiś pomysł, to chce to mieć od razu. A więc nie chodzę, nie szukam. Myślę, że można było spokojnie znaleźć taniej. Ale mówimy tu o cenie brutto, netto? Brutto. Ja będę mówił brutto przed dopłatami. Tak, przed dopłatami, dokładnie brutto. Wiadomo, że jest to auto na firmę, a więc wyszło to taniej, no ale każdego interesuje brutto, więc ja też na to patrzę jako przedsiębiorca, jako brutto. Tak? I miałeś tutaj 30% dopłaty, czyli 60 000 finalnie, tak? Dokładnie udało się wyrwać 57. 57, no czyli mówimy o jakichś 140 000 tak. za to, co tutaj siedzimy. Tak.
Tak, jesteśmy już przy kosztach, też dopytam, ile ubezpieczenie wyszło tego samochodu? No tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ jest to samochód wzięty w najem długoterminowy. A w ten więc sposób. Tak, tutaj leasing to wszystko Czyli jest... masz w komplecie z ubezpieczeniem. Dokładnie tak. Ja zawsze będę polecał Beniamina. Robi naprawdę świetne ubezpieczenia i myślę, że w przypadku takiego samochodu to koszt ubezpieczenia to by było jakieś 3000 za pełny pakiet. Tak to mogę oszacować. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj to mniejszy akumulator, mamy za to lepszą ładowarkę pokładową. 11 kW. Myślę, że dzisiaj się mu to przydało, bo dzisiaj było chyba z przygodami, tak? Dzisiaj było z przygodami, dokładnie. Gdyby nie Ty, no to bym nie dotarł, tak? A więc pierwszy raz, powiedzmy, że łącznie przejechane w 2 samochodach 40 000 km i pierwszy raz taka przygoda, że auto prawie nie dotarło. No ale nie jest winne auto, tylko niestety... No, stacja w Myślenicach, w sieci, którą ja lubię, więc... Ja nie lubię, no, ale tak, dobra. wiem, tak, ale... Może dlatego, że do mnie jechałeś, to nie zadziałało. Może tak być właśnie, dokładnie, to ale... dla wielbicieli teorii spiskowych. Dokładnie, może tak. No dobra, potem mieliśmy jeszcze drugi kłopot z PowerDotem, który musiał przeżyć restart, żeby zadziałać. Dokładnie. Także dzisiaj jakiś trudny dzień, tym bardziej docencie tam łapką w górę, że udało się Dreamusiowi dzisiaj dotrzeć do celu. Dobra, czyli już wiemy mniej więcej, ile to kosztowało, czym jedziemy, do czego to auto służy, chyba też już powiedziałeś. Tak. A skąd w ogóle taki pomysł na elektryka? Czemu nie diesel? No bo to w sumie za te pieniądze to byś kupił podobnego diesla, albo i nawet troszkę taniej, nie? Wiesz co, bo to jest tak, to wszystko chodzi tak naprawdę o sytuację. Mamy ostre hamowanie za nami, ale widzę, że Pan wyhamował na szczęście. O, tu mamy diesla, zobacz jak kopci. Właśnie dlatego. Obieg wewnętrzny. Obieg wewnętrzny, dokładnie. Właśnie dlatego nie. Szczerze powiedziawszy, w firmie mamy 3 samochody, które rozwożą, no i 2 są spalinowymi, 1 jest elektryczny. Po pierwsze, ponieważ my robimy stałe trasy, czyli to jest dziennie ta sama trasa, te same kilometry i bardzo łatwo tu jest założyć, ile to auto będzie mogło przejechać na tej naładowanej baterii. Po drugie, auto ładuje się tylko i wyłącznie z gniazdka 230. Nie ładujemy go siłą w firmie, tylko jest z tak zwanej cegłówki ładowane, tak? To robiliśmy sobie gniazdko na zewnątrz, no i zerowe koszty. Ładowarkę dostaliśmy z samochodem, czyli tylko gniazdko kosztowało 9 zł, tak? Pan, który tam u mnie zajmuje się takimi rzeczami, przedłużył kabel o 1,5 metra i ładujemy go na zewnątrz. Ładowany jest pod chmurką normalnie. Jest za nami już okres letni, upały i jest teraz już ten okres zimowy, gdzie było po -7 nawet w nocy w naszej okolicy. Różnica jest tylko taka, że w lato tego prądu było wręcz za dużo w tej baterii po całej nocy ładowania, bo też te zużycia są dużo mniejsze. A teraz samochód się nam nie doładowuje po prostu. Będzie okazja tego myknij, bo tak, zaraz zaparujemy. Tak, już właśnie. Na tym obiegu wewnętrznym, ale musiałem to zrobić, bo zaraz miałbym chrypkę. Jaki jest koszt takiego ładowania? Macie jakąś fotowoltaikę na firmie? Jak to macie zrobione? Nie mam żadnej Czyli fotowoltaiki. na nocnej taryfie po prostu. Dokładnie. Znaczy tak naprawdę nawet nie, ponieważ samochód wraca na firmę o godzinie 10 najpóźniej. I tak naprawdę od 10 już jest podpięty do gniazdka. Oczywiście, jeżeli w danym momencie ktoś go zapomni, kierowca go zapomni podpiąć, no to go podpinamy o godzinie 17, tak? I on sobie do rana, gdzieś tam do godziny 3 w tej ładowarce jest podłączony i się ładuje, tak? Czyli tak go generalnie ładujecie codziennie? Jak go ładujecie? Ładujemy go codziennie. W okresie letnim możemy go ładować co 2,5 dnia. Jak smartfona go traktujecie. Tak, dokładnie tak. Ja to się śmieję, że auto elektryczne to jest taka duża bateria, taki powerbank duży. I mimo tego, że on nie może tej baterii oddawać z tej baterii tej energii, no ale jakby była fotowoltaika, tak ty masz w domu, no to jednak możesz tą energię zamiast wysyłać do sieci i tracić. Możesz ładować na bieżąco. Dokładnie. A najfajniejsze jest to, że to auto ma przejechane 10 000 km za 4 km dokładnie. I one nie musi jechać na stację benzynową, nie musi jechać na żaden przegląd z olejem, nie ma żadnych kosztów, tak? Tylko energia elektryczna. Tylko prąd. No Tylko i to prąd, na pewno jest duża oszczędność w firmie. A ile Wam średnio zużywało to auto latem, zimą? Jak tutaj szacujesz? Kierowca tutaj doszedł do perfekcji i powiem szczerze, że fajnie też obserwuje się kogoś, kto nie ma samochodu elektrycznego na co dzień w domu, tylko jeździ Golfem 4, czyli ma normalną motoryzację, taką jak większość ludzi, tak? Dostęp do takiej motoryzacji. I nagle dostaje samochód elektryczny i gdzieś tam jest trochę nastawiony, z tyłu głowy, a nie, to nie będzie jeździło, tak? I robimy pierwszą jazdę próbną. Ja mu mówię, słuchaj, tu masz, tam tryby jazdy, jakiś tam, tu masz wsteczny, tak to wygląda, mówię. A jak z górki odpuszczaj gaz. On wykręca
na poziomie 15 kWh zużycie na 100 km latem. Czyli 15 zł za 100 km. Tak, 3 razy tak, no dokładnie tak. No to jest po prostu niesamowite. Ja sam byłem to znajdźcie zdziwiony. mi takiego dostawczaka, który Nie to ma zrobi. szans, No nie ma opcji. szans, No to nie ma miałem 2 litry szans. Tak. benzyny czy diesla, nie? Tak, tak. No i 10 000 km przejechane właśnie by była wymiana oleju, tak? Czyli dodatkowe koszty, gdzie na firmie musisz to robić przy nowym kłopot. aucie, tak, dokładnie. A tutaj nie masz żadnych kosztów, tylko 15 zł na 100 km. A przeglądy tak do gwarancji to 30 tysięcy, nie? Co Tak. 30 000, dokładnie tak, a więc no też naprawdę zapominasz o tym i tylko trzeba pilnować ciśnienia Tak, a w kołach. jeszcze auto jeździ na krótkich trasach, bo to generalnie Tak. więcej tu jest rozruchów niż jazdy. Tak, tak. To dla elektryka to jest Dokładnie. raj na ziemi, nie? Tak, no więc no, odchodzi na przykład tak, no w zimie też fajna sprawa, no bo to ogrzewanie Ci chodzi cały czas, auto się nie wychładza, tutaj kierowca ma normalne warunki pracy, wiesz, nie gasi, no rozruszniki, tak, no masa rzeczy, które ma, wiesz, ja zmieniłem flotę ze starych samochodów. Były miesiące, gdzie do samochodów, które miały 20 lat, dokładałem po 6 000 na sztukę i on pojeździł 2 dni i znowu lądował mechanika. Jak ktoś powie, a bo źle było naprawiane, zły mechanik, złe części. No nie, no było naprawdę robione w jednym z lepszych warsztatów, ale 20-letnie auto jest autem wyeksploatowanym i nie ma możliwości, żeby jeździło jak nowe. W momencie, kiedy w firmie się pojawiła nowa flota, to jedynym kosztem od powiedzmy 6 miesięcy to są raty leasingowe za samochody, No które właśnie. są pewne, stałe. Ba, nawet biorąc samochody w największym momencie oprocentowane kont, wiesz, w bankach, jak były, tak, te oprocentowania, to w tym momencie o 2 razy już obniżono nam teraz pan Gapiński obniżył. Pamiętasz, ile tu rata jest miesięczna? przy Tak, no samochodzie? jasne, że pamiętam. Koszty mam w głowie wszystkie, zawsze. 2600 zł miesięcznie. 2600. Poważnie. Za nowy samochód. Gdzie Cię nic nie interesuje. Nie, nic. Gdyby nie moja fanaberia i opony bieżnikowane, to nawet opony są w tej cenie, tak? Których ja nie wymieniłem, bo po prostu wolę te swoje, bo one są pewniejsze na nasz teren. No. Czyli 2600 netto Tak, miesięcznie tak, i nic tak. Cię nie interesuje. I po 2 Nie latach, masz żadnych... tak, i po 2 latach oddaję ten samochód i biorę kolejny. Nie martwię się, czy bateria ma 50% będzie miała sprawności, co jest nierealne, dobrze o tym wiesz, to tak? ona będzie miała tyle, co Tak, ma prawie. dokładnie, ale nie martwię się niczym. Po prostu idę, oddaję. Oczywiście ktoś powie, a uszkodziłeś, gdzieś tam coś zrobimy, jakąś, nie wiem, że zapłacimy za to, no ale ile za to zapłacimy? Wiesz, 1,5, 2, 3 tysiące dodatkowo powiedzmy za jakieś tam uszczerbki na nadwozie, jeżeli się No pojawi. i mamy równo 10 tysięcy Tak kilometrów. jest, dokładnie, urodziny samochodu, pierwsze, nie ostatnie. 2 kilometry do Stróży. Tak. No. No i jeździ, da się jeździć. A jak wrażenia Twoje kierowcy, bo to Twoje pierwsze elektryki, tak? Tak, pierwsze elektryki, no ale intensywnie dość, no bo tutaj 10 tysięcy, ale tutaj kierowca, tak, bardziej. No ja w ID Bazie, no tam już 26 chyba na ten moment. No to w tak krótkim czasie, no to myślę, że niezły wynik. No bardzo dobre i to tak pamiętam pierwsze zderzenie dosłowne z motoryzacją, z elektromobilnością. O, to był Nissan, taki jak Ty masz. Pamiętam, idę takim deptakiem i nagle jakiś taki dziwny dźwięk za mną. Wiesz, obracam się, patrzę, stoi jakieś takie białe coś, wygląda jak UFO. To był rok 2000, chyba 14, 15, no początek, wiem, że... I pamiętam znaczek Nissana i mówię, co to jest? Mówię, to żaden Chińczyk, mówię, wiesz, przejeżdża zero emission, wiesz, co to znaczy ten Leaf, wiesz, Nissan Leaf, wiesz, jeszcze nie wiedziałem, jak to się nawet wymawia, tak? No. Nikt nie wiedział. No i te początki wtedy internetu zacząłem googlować i sprawdzać, że to jest samochód, który, wiesz, jest elektryczny, no i wtedy miałem te pierwsze zderzenie, tak? Po prostu wpadłem na niego prawie, no bo go nie było słychać, tak? Gdyby nie ten dźwięk. No i od tego czasu gdzieś to tam kiełkowało w głowie, no ale wiadomo, jak zawsze chodzi w życiu o pieniądze i można marzyć o wielu rzeczach, ale jak nie możesz sobie na nie pozwolić, no to korzystasz, nie wiem, czy tam z samochodów na gaz, czy diesli, jeździsz tym, co masz, tak? A no, że powiedzmy w ostatnim czasie, no mam takie możliwości, że mogę te samochody kupić takie jak chcę, nie muszę na to patrzeć, no to dlaczego nie elektryk? Pamiętam rozmowę na live'ie u Waldka, na którym Ty też byłeś gościem. Ja zadzwoniłem wtedy na tego live'a i Waldek mnie pytał, dlaczego zakupiłem DS7, a nie kupiłem elektryka. A ja powiedziałem, że w danym momencie auto spalinowe było mi bardziej potrzebne, wiesz, tak? Czyli kilometry, które robiłem. Ale pamiętam, że po tej rozmowie, no dość długo, no tyle już minęło czasu od tego live'a, no masę, no rok czasu. Ja dalej to właśnie pamiętam, jak mnie o to spytał. Myślę tak, to jest takie tłumaczenie sobie, dlaczego nie elektryk. Wiesz, dlaczego nie kupię elektryka?
bo zasięg, no dobra, no tu mam tego zasięgu w lato 200 km. Wiem, że on robi dziennie 100 km, czyli mam 100 zapasu, tak? W ID Bazie mam zasięgu 400 ponad kilometrów w lato i to jest realny zasięg do zrobienia. I też mi go nie brakuje. Wiesz, tłumaczenie, że stanę na ładowarce na 20 minut, no wszystkie moje kawy, od kiedy mam samochody elektryczne, trwają więcej niż 20 minut, się okazuje. I zawsze trwały, tylko nigdy tego nie sprawdzałem czasowo, wiesz o co chodzi. Wszystkie obiady, które jem, to zanim mi je podadzą nawet w tej restauracji gdzieś po trasie, to mija 15-20 minut plus 20 jem. Każdy samochód w dniu dzisiejszym, który jest w sprzedaży, jest do naładowania w tym czasie, nawet krótszym. No są lepsze nawet auta, które się lepiej ładują. Tak? No, tylko tak zawsze powtarzam, trzeba dobrać auto do potrzeb. No, Tak bo jak jest, ktoś lata przez całą Polskę w tej z powrotem i musi być, nie wiem, na spotkaniu w Szczecinie, a potem w Ustrzykach Dolnych, no to... Tak, to kupuje Skodę Octavię w dieslu i tak, no. i jeździ takim samochodem. Natomiast ile jest takich ludzi? No dokładnie, tak, no właśnie. No i wiesz, no i potem masz jeszcze drugą grupę klientów, którzy zawsze mówią, że a nie, no elektryk to nie, to na baterię, auto to się nie nadaje, tam do zabawy się nadaje. No, jak się nie ma, to się mówi, że się lubi to, co się ma i wiesz, tak by to można było nieładnie skomentować. No ale tak niestety życie wygląda, tak? No tak jest, jak ktoś się czegoś boi, to zazwyczaj będzie mówił, że to jest niedobre, niefajne. Dokładnie. No patrz, mam 2 elektryki, żaden się nie spalił w ciągu pół roku, czyli średnia niezła, co nie? Wiesz, ja bazuję na statystykach z dużych rynków. Duży rynek to są Stany Zjednoczone, 25 samochodów elektrycznych na 100 tysięcy i 1500 spalinowych. Tak. Więc no to prawda jest taka, że są dużo bezpieczniejsze samochody, jeśli chodzi o samozapłony i dużo bezpieczniejsze, jak się nimi jedzie, bo przy jakimś wypadku, nie daj Boże, odpukać niemalowane, to elektryk z racji swojej mocnej konstrukcji i mocnej baterii uratował niejedno życie, nie? Myślę, że tak. I o tym się jakoś nie mówi dziwnym trafem, nie? Nie. Jak wiesz, jeden elektryk ma wypadek i tam ktoś ginie, to wtedy to jest nagłaśniane. Jeżeli się pali elektryk, ostatnio było to głośne, była taka seria, zauważyłeś? Na wszystkich portalach naszych tutaj w Polsce. Jeden się spali, to wszyscy o tym powiedzą. Tak, to, że się pali na przykład garaż od czegoś w garażu, ale elektryk się opalił od tego pożaru, no to palił się elektryk, tak? Nie pali się garaż, tylko palił się elektryk. I zawsze tak? wszyscy, że się boją baterii, a 80% to nie jest pożar baterii, tylko pożar wnętrza. No nie wiem, może niedopałkiem nawet spowodowany, nie? No dokładnie, ale no to prosty przykład, no wiesz, no każdy ma baterię przy sobie. Jakoś się tak nie boimy, nie? Ty, a wiesz, że ja znam kogoś, komu wybuchła bateria? A ja widziałem taką baterię na własne oczy w telefonie, która się paliła. To akurat na serwisie była bateria naładowana i telefon musiał być rozklejony do podgrzania. Nie chciało się tam komuś tej baterii czekać, aż się rozładuje. Myślę, a troszkę podgrzeje, to się nic nie stanie. No i podgrzał naładowaną baterię i samozapłon, nie? I samozapłon. No tak to niestety jest, to są... nie fajne, ale nie był to na pewno wybuch. No, ale wiesz, ale z drugiej strony czy auta się spalinowe nie palą, czy ropa jest niepalna na stacji, czy benzyna jest niepalna, wiesz, podejdź z papierosem do baterii, czy się coś stanie, no nie, ale podejdź do benzyny, tak, no dziękuję, no ostatni twój dzień życia, tak, wtedy, no prawdopodobnie, no, a więc nie, no to jest... Nie dajmy się zwariować. Dokładnie nie? Tak, dokładnie. Oczywiście ja też od razu zaznaczę, bo bardzo się dużo spotykam, jak wrzucam na przykład na swój kanał jakieś filmy, no ID Buzz w nich ostatnio się pojawia non stop, tak, jak gdzieś coś nagrywam, no to zaraz jest komentarz, że no bo wiesz, no bo tak ten głupi ekolog, coś w tym stylu, jesteś tam, wiesz, że mam manię na punkcie ekologii, wiesz jak, tak? No nie, ja nie kupiłem samochodów elektrycznych dlatego, że nie wiem, lubię segregować śmieci, bo ich nie lubię segregować. Samochód elektryczny jest dla mnie, ktoś powie fanaberią, ja bym powiedział spełnieniem jakichś marzeń. Ale tak summa summarum, bo podejrzewam, że to liczyłeś. Czy jazda tym 20-letnim samochodem, gdzie musisz go tankować i serwisować, a jazda nowym samochodem, który musisz tylko ładować i płacić ratę, czy to czasem nie wychodzi na to samo albo nawet lepiej na korzyść elektryka? Wiesz co, powiem nieładnie, że nie stać mnie na używane samochody w tym momencie przy prowadzeniu biznesu. Nie stać mnie. Bo auta używane generują dodatkowe, nie jestem w stanie przewidzieć dodatkowych strat finansowych z powodu starych samochodów. Ja mam 2 stare auta jeszcze w tym momencie pod firmą i one tylko w tym momencie są tak przypuszczone śniegiem pięknie i nie są w ogóle, wiesz, są zatankowane do pełna, są gotowe do pracy, stoją na oponach zimowych, nie takich super jak tutaj, ale wiesz, nie ma opcji. Wolałbym wziąć kolejne auto, nowe, nawet spalinowe w leasing, ale wziąć nowe. Nie stać mnie na używane auta. Nie w dzisiejszych czasach, kiedy koszty są prowadzenia firmy, no dość duże, tak? Nie lubię narzekać, no ale są znaczące. Są znaczące. No tutaj w przypadku tych Stellantisów, jak ktoś się dobrze porozgląda i dobrze kupi i
da się takie auto wyrwać za troszkę ponad 100 000 już na dzień dzisiejszy, bo są już takie rabaty, jakieś wyprzedaże rocznika, no Ty swoje zamawiałeś pewnie z pół roku temu, to była inna sytuacja rynkowa. Tak. Natomiast na dzień dzisiejszy cena diesla w przypadku tych Stellantisów i elektryka często się zrównuje. Natomiast no, diesel zawsze będzie generował większe koszty paliwowe, większe koszty serwisowe. Tak. I jeszcze do tego wykorzystywany na krótkich trasach to raczej długo nie pożyje. I tutaj no, jasnym wyborem jest to, że jak chcesz w firmie oszczędzać, to jeździ elektrykiem przy tego typu działalności, jak Ty wykorzystujesz to auto, nie? Dokładnie. No to już od razu Ci podam prosty przykład. Mamy auto, które dosłownie różnią się tygodniem odbioru z salonu i to jest Opel, czyli Fiat Ducato ze znaczkiem Opla. W ogóle niesamowitych czasów dożyliśmy, że wiesz, wszystkie auta teraz mają takie same, tylko mają znaczki inne. I różni je tydzień czasu, dosłownie w odbiorze. Zakupowo to jest 30 000, bo Opel kosztował 120 000 brutto. I koszty użytkowania są tak, rata na Oplu jest, no dobra, jest niższa, bo wynosi w tym momencie 1480 zł. To są koszty miesięczne. Opla masz spalinowego, tak? Spalinowego, tak. I, ale znowu dochodzą koszty ropy, tak? I tam to jest dodatkowy koszt 2000 miesięcznie. Czyli tak naprawdę spalinowy Opel wychodzi drożej o 1000 zł niż ten samochód. Oczywiście. Ktoś no tutaj powie, masz koszt prądu jeszcze. Tu jest koszt prądu, tak. No dobra, ale wiesz... No nawet jeśli by się to na końcu zrównało, bo to wiadomo, tak. To i tak masz auto, które uważam, że jest lepsze do jazdy, bo lepiej jeździ elektrykiem na co dzień na krótkich dystansach niż dieslem. No nie ma, z tym się nie ma, wszyscy zgodzą, tak. nie? Że elektryk, który będzie jeździł sobie po mieście, to jest zupełnie co innego niż diesel po mieście. W moim przypadku też na przykład, wiesz, gdzieś tam patrzę na rozwój firmy w przyszłości i na przykład chciałbym wejść w rynek w Kraków, tak, ze sprzedażą moich produktów. No a tam strefa czystego powietrza, tak, dokładnie. Mamy póki co buspasy, mamy darmowe parkowanie, tak. Więc no, każdy musi liczyć sam i każdy musi dopasować pod siebie, natomiast często taki elektryk naprawdę jest lepszym wyborem, tak, obiektywnie. Dokładnie. Patrząc na sumę plusów i minusów, czy jak to mówili, plusów ujemnych, plusów dodatnich, wychodzi na to, że lepiej kupić elektryka, ale nie dla każdego. Tak, I to trzeba tu powtarzać, że jakbyś chciał tym dzisiaj latać po całej Polsce, szczególnie z tą małą baterią, no to pewnie... No nie, tutaj nie. To nie da rady, nie? Tutaj Natomiast jest problem. na Indibazem to już jest inny temat. Nie? Jest inny temat. Wiesz co, tutaj na przykład ja go odbierałem z salonu osobiście, odbierałem go z Warszawy z salonu. No i trzeba było przyjechać do Małopolski. No to pierwsze moje zderzenie ze samochodem elektrycznym. Ja pierwszy raz jechałem elektrykiem. Ja kupiłem elektryka nie jeżdżąc na jeździe próbnej, tak? Więc, no wiesz, 220 km zasięgu, bo on wyjechał wtedy, wiesz, z pełną baterią z salonu, tak? No, trasa zweryfikowała szybko, że trzeba było w Kielcach się ładować, tak? Na szczęście Orlen zadziałał. Dobra, może nie mówmy nazw, ale ładowarka zadziałała. No ale potem było drugie ładowanie gdzieś tam w Krakowie, no bo wiesz, były przyzwyczajenia z jazdy samochodem spalinowym. Po prostu się jedzie, nie patrzy się na to zużycie tego paliwa, bo go tankujesz, tak? No trzeba było tylko troszeczkę się przestawić na te zużycia, jakie są i dostosować. No to jest auto na krótkie trasy i do tego jest używane. Na ID.Buzz te zasięgi są naprawdę, one są oczywiście też, duża jest różnica, bo minimalny zasięg na pełnej baterii w lato to jest 220 km. Maksymalnie jest to 410, które ja osiągnąłem, ale nie była to jakaś stricte jeszcze taka, wiesz, ekojazda. Siądźmy dzisiaj z powrotem tak, do tutaj, Peugeota. przepraszam, dokładnie. Czyli tak, mówi, że 200 tutaj latem, zimą, jakie takie realne? Realnie jest to w tym momencie w okolicach 150 km przy pełnym ogrzewaniu, przy minus 7, tak? A więc i to też spada, tak widzę, potem już nie rośnie do kwadratu, że jest minus 14, on nagle więcej zużywał, bo to po prostu przekracza jakieś tam progi. Widzę, że problemem jest 8 stopni w samochodach elektrycznych, przynajmniej z tych, które ja użytkuję, i potem jest te poniżej zera, tak? Czyli do jest 8, różnica. tak, dokładnie. Te zużycia skaczą tak do kwadratu, bym powiedział. O. No tak, bo dochodzi ogrzewanie, mniejsza sprawność akumulatora, wyższe opory toczenia, Dokładnie. wyższe opory aerodynamiczne, no i tak dalej, i tak dalej. A ja tutaj taki temat chcę poruszyć, że tam często jak testujemy dostawczaka, to wszyscy mówią, że tam dostawczak, a bez załadunku to żaden test. No to i dzisiaj się przygotowałem, zapytałem czata GPT, znaczy kiedyś sam to policzyłem, ale już nie pamiętam pod którym filmem, ile energii potrzeba, żeby wywieźć do Zakopanego tonę. No i to jest bardzo prosto z zasady zachowania energii policzyć. No. Wychodzi nam, że około 2 kWh, czyli jakbyśmy teraz zapakowali na niego tonę, to 2 kWh mielibyśmy więcej do góry, natomiast odzyskując 80% tej energii w dół, 1,6 kWh byśmy uzyskali, czyli na całej trasie to było 0,4 kWh, więc wartość pomijalna. Tak.
I to jest też taki apel do tych, którzy tam komentują, a nie bardzo się orientują w temacie. W przypadku elektryka załadunek praktycznie nie ma żadnego Dokładnie. znaczenia. Bo co wytracisz rozpędzając auto lub jadąc pod górę, zyskasz hamując lub zjeżdżając w dół. Dokładnie. W przypadku spalinowego auta miało to dramatyczne znaczenie, no bo tam wszystko, co żeś zużył, to żeś zmarnował na klocki hamulcowe i na ciepło w dokładnie. tarczach. Tak. A tutaj nie ma takiego efektu. Także tutaj nie ma co się martwić. Elektryka można pakować w opór i to Dokładnie. zużycia zasadniczo nie zmienia. Zresztą robiłem taki test na kanale, pojechaliśmy e-transitem z toną na pacę, Pamiętam. żeby pokazać raz na zawsze, że to nic nie zmienia. Tak. I Bjorn też robił takie testy, zapakował chyba e-Soula tam po prostu pod limit, jeździł pełnym i pustym i wyszło dokładnie to samo. Więc w przypadku elektryków ten mit uznaję za obalony. A da się to wszystko policzyć na podstawie szkoły podstawowej fizyki. Matematyka i fizyka, dokładnie. No dokładnie. Tak, to taka szkoła podstawowa, tak, ja codziennie jak zrobię coś o dostawczaku, to się borykam z dziesiątkami komentarzy, że to jest do dupy test, że jestem głupi i w ogóle beznadziejnie, bo bez ładunku to żaden test. No nie, w przypadku dostawczaka to nie ma znaczenia elektrycznego. Dokładnie. Także dzisiaj drukowanymi literami, ale chciałem, żeby wybrzmiało. Jesteśmy w tunelu, no i dzisiaj będzie głośno, ale wiem, że podjedziemy pod każdą górę. Mamy jakieś tutaj 73 decybele. Jedynym i głównym dźwiękiem to są te opony. No i ciągniemy pod górkę. Pozostało nam 54 km zasięgu. W końcu nam słoneczko się tutaj przebija. Z ciekawostek, można tutaj na pakę wziąć tonę i można pociągnąć przyczepkę 750 kg. A generalnie jesteś zadowolony? Kupiłbyś jeszcze raz tego Peugeotika? Tak, oczywiście, że tak. Ba, gdybym dzisiaj podejmował decyzję o kupnie 2 kolejnych aut spalinowych, które mam, to kupiłbym elektryki. Jakieś plusy, minusy tej decyzji? No bo każde auto ma jakieś plusy i minusy i każda decyzja ma jakieś plusy i minusy. Jak to oceniasz? Wiesz co, powiem tak, no plusy no to koszty, tak? Stałe koszty, nic mi tu nie może dziwnego wyskoczyć. Nie ma się co popsuć, więc to jest największy plus dla mnie, tak? Stałość opłat. Tak mówię, zasięgowo wiedziałem co kupowałem, więc tutaj Tobie wystarcza. mi wystarcza, tak? A z minusów, wiesz co, no powiedzmy, że nie może być takiego spontanicznego podejmowania decyzji, czyli samochód robi dziennie 100 km, tak? Zakładamy, że jest lato, a więc ma w zapasie 100. No to tą 100 jeszcze sobie zrobisz. Ale jeżeli nagle na wieczór wyskoczyłaby mi jazda tym samochodem na kolejne 100 km, a nie zdążyłbym się nigdzie po drodze, wiesz, gdzieś tam naładować na szybkiej ładowarce, no to jest to problem, tak? No sytuacja niestety, no podbramkowa, no po moich 30 prawie 1000 km przejechanych samochodami elektrycznymi, no to jest niedużo w porównaniu z sobą, ale ja miałem tylko 2 sytuacje podbramkowe z ładowarkami i obydwie dzisiaj wystąpiły, tak? Więc... Niestety takich sytuacji jest coraz więcej. Tak, mam wrażenie, tak. że kiedyś tego nie było. Stacje się starzeją, psują się, nie bardzo są naprawiane, a do tego robią się kolejki na stacjach, coś czego jeszcze rok, 2 lata temu w ogóle nie było. Natomiast dzisiaj się z tym zmagamy. No, ta infrastruktura planowana jest bardzo duża, więc to się powinno zmienić bardzo na lepsze, natomiast jak to wszystko u nas trwa trochę za długo. Trwa troszkę I to za na pewno blokuje nam tą elektromobilność. Natomiast do pewnych zastosowań, jak dzisiaj chcemy to pokazać, to myślę, że to jest całkiem już na dziś dla niejednej osoby, nie? Znaczy wiesz co, ja oglądając Twoje filmy gdzieś tam, no wiadomo, no słucham o czym rozmawiasz z innymi testującymi razem z Tobą. Ja mam, może tak, takie jest moje przemyślenie, że jak najbardziej jest to dla wszystkich, którzy mają kawałek placu, gdzie mogą to auto naładować. W dalszym ciągu uważam, że nie jest to dla osób, które mieszkają w blokach, chociaż znam kogoś, kto mieszka w bloku, ładuje się, ale też ładuje się dzięki temu tylko i wyłącznie na tych wszystkich słupkach dookoła niego, że nie ma tych samochodów jeszcze tak dużo. I to, o czym mówisz, że no zdarza się już na zachodzie bardzo często, że w zwykłych lampach ulicznych są te gniazdka takie, tak, na 11 tam kW, no nie wiem, czy one są na 11, czy na mniej, może na mniej. Nieważne ile są, ważne, żeby były, bo tak. Ile na co dzień jeździmy, no 50-100 km, a to, no się tak, to się naładuje z każdego gniazdka. Tak, no ja robię dziennie, od kiedy mam elektryka, na to zwracam uwagę, bo prędzej tego nigdy nie liczyłem, po prostu tankowałem, tak, a teraz zwróciłem na to uwagę i tak naprawdę średnia u mnie to jest 60 km, tym drugim samochodem tamtym, tak? Jak mam bardzo intensywny dzień, to robię 120, no pod 180 to już jest naprawdę ekstrem, ale to już naprawdę jeżdżę tutaj po naszej okolicy, tak? A trasa w stylu, ostatnio jechałem na Groby gdzieś tam, wiesz, przez Śląsk do Radomia,
No a więc już kawałek trasy, no to samochód, który ma odpowiedni zasięg, bo jest do mnie dostosowany, to jest tylko jedno ładowanie. Jedno ładowanie połączone z obiadem, który i tak musiałem zjeść. No, da się to wszystko fajnie zgrać, natomiast da się też wszystko udowodnić, że to jest do niczego. No, jak ktoś wszystko robi nie tak, to... No słuchaj, no zaraz na filmie ludzie powiedzą, że jak to, na pewno marzniemy tutaj, no bo ja jadę w czapce całą drogę, tak? No to, no nie no, mamy tak gorąco, że aż czerwony podejrzewam, że jestem, bo tak czuję, że mi jest ciepło. Nie no, jest normalne auto, tak? No wiesz, można zarzucić mu, że to jest samochód spalinowy po konwersji na samochód elektryczny, tak? Przez fabrykę oczywiście, tak? No dopóki to był dobry spalinowy i jest konwersja, to co to za problem? No jedyną różnicą jest to, że klapkę mamy, którą chyba nagrywałeś nawet na początku, tak? A więc jest ta klapka, no to jest jedyna informacja. No wiadomo, że auto typowo projektowane pod auto elektryczne, no jest, wiesz, no inaczej to może wyglądać. No przykład, nie będę mówił, że znowu ID Baza, no ale tam to widać, że jest to auto na płycie elektrycznej, no i auto elektryczne i wiesz, no działa to tam inaczej, jest to rozwiązane parę rzeczy, no ale tutaj też świetnie się to sprawdza. Pod maską miejsca pełno, tak? Gdzie silnika, gdybyśmy tu mieli silnik spalinowy, to już tam palca nie włożył pod tą maskę, a tutaj ty byś wszedł, tak powiedziałeś, tak? A więc jejku, no jeździ, ładuje i jeździ. Na dodatek stację ładowania, stację paliwową, to masz w domu? Mam w domu, mam w każdym gniazdku w tym kraju. Znacie kogoś, kto nie ma gniazdka u siebie w domu? Bo ja nie znam. Wiesz, no, jednego muszę pana takiego, co tam mieszka gdzieś tu u nas w górach niedaleko, ale to nie jest atrakcją turystyczną, tak? To on nie ma gniazdka u siebie. Ale prąd jest wszędzie. Wszędzie tak jest ja to powtarzam, tak, prąd jest wszędzie tak. I jak to się wszystko fajnie, przemyślanie zrobi, to jeszcze, naprawdę lepsza opcja. Tak, a jeszcze nawiązując do tego, że taka ta elektromobilność jest straszna, to jeszcze powiem taki przykład, że ostatnio rozmawiałem z kimś w takim wieku już poważnym i on mówił, jak przyjechałem samochodem elektrycznym, że pamięta, jak podłączali im prąd do domu po wojnie. I mówi, że jego dziadek był przeciwny, bo to diabeł do domu będzie wpuszczony pod strzechę. Słuchajcie, taka była historia. I poszli, mówi, coś tam w polu robić. I w tym czasie, jak byli w polu, to energetyka wpadła i podłączyli im prąd do domu i w kuchni zawisła jedna żarówka. Mówi, że jaki był szok dziadka, że na wieczór jest jasno. I nagle ten diabeł się okazał nie taki straszny. Wiesz jak, tak? No taka historia sprzed 60 lat. No to teraz to jest taki straszny diabeł. No i ja mogę potwierdzić i ty możesz potwierdzić, że to nie jest straszny diabeł wcale. A to dla mnie było tak straszne, że ja 2 miesiące jeździłem pożyczonym elektrykiem, bo się tak bałem. Tak kupić. Się bałeś. No, czyli to wiesz, to tak fajnie podeszłeś do tego, żeby właśnie, że nie ryzykowałeś, tak? No bo ja już poszedłem w ciemno, no ale ja już miałem powiedzmy taki kanał jak twój, tak? No, jak ja kupowałem elektryka, to w Polsce o elektrykach nie było nic, nie? To jakieś, oglądałem tam jakieś... W Anglii ktoś jakimś elektrykiem przejechał przez Anglię, ktoś kawałek przez Stany jechał gdzieś tam od miasta do miasta. W Stanach. To tyle było na temat, że ktoś elektrykiem gdzieś był. Wiesz co, ja jak zacząłem szukać wtedy po tym spotkaniu z tym Nissanem Leafem, to jedyny film, który znalazłem na YouTubie polskim, to był od Waldka Wawra film. On jeździ Oplem Amperą, czyli tak hybrydą. Naprawdę hybrydą, tak? No to hybryda, no ale no, tam masz niepołączone te koła, silnik ten, no jest to extender taki, tak? Jak w BMW i trójce. I pamiętam, jaki byłem zafascynowany tym jego filmem, jak on jedzie przez miasto i ten samochód, wiesz, na tym prądzie się tylko porusza, tak? A więc, no petarda. I to był mój pierwszy taki pomysł na samochód elektryczny, że jak mi finanse pozwolą, gdzieś tam, bo one wtedy kosztowały po 70 000, mówię, to wiesz, to zacząć zrobimy, ale będę musiał Ci przerwać, bo jesteśmy w najwyższym, pośrednim punkcie trasy. No i jesteśmy przy Circle K, w lewo skręt na Rdzawkę, 800 metrów nad poziom morza, czyli możliwie największe zużycie, które zazwyczaj odpowiada jeździe autostradowej. Dzisiaj mamy 30,8 kWh po 68 km. Średnia wyszła nam taka ciekawa 69 na godzinę. Zasięgu pozostało nam 40 km, do celu mamy też około 40 km. Także emocje sięgają zenitu. No właśnie. Czy dojedziemy? Czy dojedziemy? Wtajemniczeni to wiedzą, że dojedziemy, ale na ogółu to muszę coś zrobić. Kolejny elektryk sprzeciwka, Tesla. I sprzeciwka to już nie wiem, który to jest elektryk. Tak. I taka ciekawostka. Pierwsze Zakopane testy kręciłem troszkę ponad 2 lata temu. Zdarzało się, że nie spotkaliśmy na trasie żadnego elektryka. Teraz zdarza się, że spotkamy 10. Albo i więcej. Taka się zmiana zrobiła w Polsce w ciągu 2 lat. 2 lat. Tak, 100 000 samochodów, z tego co czytałem nawet w dniu wczorajszym, już elektrycznych po naszych drogach jeździ, tak? Znaczy licząc chyba z pluginami i z dostawczakami w ten sposób, to możliwe, że już jest 100 000 aut. Jak ja zaczynałem, to było ich
chyba nawet 1000 nie było. 1000 nie było, tak, no to byłeś jeden z pierwszych, tak. No. Także Przecierałeś szlaki tutaj, tak my dzisiaj przez te śniegi, to Ty przecierałeś z elektromobilnością, tak? No i doczekaliśmy niestety czasów, gdzie infrastruktura nie nadąża. Takie jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. Natomiast myślę, że to jest takie chwilowe złe wahnięcie. Patrząc na to, co się stało na Europie Zachodniej, to tam te stacje będą powstać jak grzyby po deszczu, bo to jest po prostu biznes. Natomiast no, w Polsce ostatnie lata biznes prowadziło się bardzo trudno i myślę, że to troszkę też jest przyczyną tego, że jest jak jest. I powolutku dojeżdżamy do Poronina. Zaraz będzie w Poroninie przy Leninie. Ale chciałem tutaj bardzo podziękować dzisiaj Dreamusiowi za przybycie na Zakopane Test i wszystkim, którzy na ten Zakopane Test przybyli. Bez Was by tych odcinków nie było. I również wielkie podziękowania dla partnerów odcinka, bo też pewnie bym dawno to porzucił, gdyby nie to, że są ludzie, którzy widzą w tym potencjał, chcą się tutaj reklamować, a na przyszły rok zostały mi tam jeszcze jakieś wolne miejsca w myśli, więc jak ktoś miałby ochotę zareklamować się i wspierać tutaj ten projekt Zakopane Testów, to jak zawsze mail znajdziecie w opisie. I jesteśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej pod stacją ładowania Greenway. I co mamy? 101 km, 28,1 kWh na 100 zużycie i 62 na godzinę średnia. Zostało nam jeszcze 20 km zasięgu, a ile procent to zaraz sprawdzimy, jak podepniemy auto do ładowania. No i mamy dzisiaj trzecią awarię, dzisiaj jakiś szczególny dzień. Moc się nam rozpędza, nie działa tutaj CCS, natomiast działa na szczęście AC. Ładujemy się aktualnie z mocą niecałych 10 kW. Z ciekawostek, dowieźliśmy jeszcze ponad 6 kWh w akumulatorze i ponad 17%. SOH baterii to 98%, temperatura baterii 19 stopni. No i jesteśmy, dzisiaj La Playa była zamknięta, więc poszliśmy na gulaszową do Kolibecki. Zeszło nam godzinę 53, tak żeśmy się zagadali. W tym czasie doładowaliśmy niecałe 19 kWh. Idziemy zaraz sprawdzić, ile procent jest i będziemy ruszać w stronę Krakowa. Aktualnie mamy procent 55. Auto nam tu pokazuje 84 km zasięgu. No i zjeżdżamy w dół. Zrobiła się szklaneczka. Jest po prostu lód. Po czym się to poznaje w aucie? No robi się podejrzanie cicho i tak się właśnie tu zrobiło. I co? I te bieżnikowane opony z tą bardzo miękką mieszanką to jest naprawdę petarda. Lepiej prowadzącego się auta na lodzie w życiu nie miałem. Zasięg nam na razie pokazuje 84 km, a do celu 100 km. No i co się dzieje, jak mamy odzyskiwanie na maksa? Pojedziemy na B, a jest lód. No, odzyskiwanie było słychać, zmienia się w taki sposób, żeby koła się nie zablokowały, natomiast działa to zdecydowanie lepiej niż ABS. No, jeśli auto mamy na 4x4, to już w ogóle byłaby petarda, natomiast tutaj mam wrażenie, że nawet tylko przód napęd potrafi lepiej hamować rekuperacją dynamicznie zmienianą niż ABS-em. Dojeżdżamy pomału do Szaflar. Prędkość 35 na godzinę, tak zakopianka dzisiaj przylotowo leci przy tych opadach śniegu. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi aktywnego tempomatu, brakuje mi tutaj one pedal driving, no i brakuje autoholda, więc na światłach pierwszy raz od dawna musiałem trzymać sam hamulec. Już się tak odzwyczaiłem, że było to dla mnie jakieś takie dziwne. Natomiast jedzie się tym autem rewelacyjnie. Kurczę, bardzo lubię tego typu pojazdy. No jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Zużycie to 20,3 kWh i zabójcza średnia 45 na godzinę. I krótkie podsumowanie. Kurczę, no fajny samochodzik. Mógłby mieć jeszcze światła LEDowe. To z takich rzeczy, które na ten moment zauważyłem, że mu brakuje. Mógłby mieć podgrzewaną kierownicę i fotele, natomiast tu jest tak mała kabina, tak się fajnie nagrzewa, że jakoś nawet nie czuję, żeby ta kierownica ziębiła. Są takie auta, gdzie taka jest zimna kierownica, jak się dotyka. Tu nie ma tego efektu, więc pół biedy. Ale ogólnie takie dostawczaki bardzo mi się podobają. Bardzo fajnie się tutaj z góry wszystko widzi, bardzo fajnie się to prowadzi. Bardzo dobrze się na drodze zachowuje. Nawet przyzwyczaiłem się do tych troszkę za głośnych opon, natomiast jak to auto prowadzi, szczególnie po śniegu, no to jest rewelacja. Rekuperacja dość sensowna. Mamy tutaj tryb D i B jak w każdym Stellantisie. Na D to jedzie się tak jak mniej więcej spaliniakiem, na B tak zdecydowanie mocniej odzyskuje energię. Co tam jeszcze? Auto jak auto. Na pewno godne zastanowienia, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że zimą to będzie
jednak dość prądożerny samochód, summa summarum, z dość niedużym akumulatorem. I tutaj chciałem od razu dodać dla tych, którzy będą mówić, że musieliśmy się ładować i tak dalej, to że dzisiaj chcieliśmy pokazać to auto, bo tego auta na Zakopane teście po prostu nie było. Natomiast Dreamuś, gdyby nie to, że chcieliśmy pokazać to konkretne auto, dzisiaj przyjechałby ID-Buzzem i ID-Buzzem byśmy objechali całą tą trasę, czyli tutaj z okolic Limanowej do Skawiny i z powrotem do Zakopanego i ta sama trasa powrotna, objechalibyśmy prawdopodobnie bez żadnego ładowania. I na dzisiejszą trasę ID-Buzz byłby tym dobrym wyborem, natomiast no, warunki odcinka są takie, że jak ktoś ma auto, którego jeszcze nie było, no to auto ma priorytet. Dlatego dzisiaj no, taka wycieczka z przygodami, bo przygód przypomnę dużo, niedziałający Orlen, problemy na PowerDocie i częściowo niedziałających Greenway. Ale jak widzicie, pomimo tego jedziemy, wszystko ok. Tutaj za tunelem mamy taki dość długi zjazd i tutaj testuję auta, jak się toczą. Nie zawsze jestem w stanie nagrywać, natomiast dzisiaj to auto z racji swoich gabarytów nie toczy się rewelacyjnie. No i pomimo, że jadę na neutralu, jadę przepisowo, a są auta, które tu szybciutko chcą jechać zdecydowanie za szybko. No i przy 16 km zasięgu pokazał niski stan naładowania akumulatora i zaświeciła się tak zwana fanta. A my jeszcze mamy kilka kilometrów do Skawiny, także dzisiaj zimową aurą to auto na trasie Zakopane testu potrafi trochę emocji przysporzyć. Jesteśmy Jan Skawina pod stacją ładowania PowerDot i statystyka 102 km, czyli troszkę za dużo pokazuje samochód, 20,2 zużycie i 54 km na godzinę średnia. Za chwilę tu jeszcze uruchomię car scannera i krótkie podsumowanie jazdy tym samochodzikiem. Bardzo fajny samochodzik. Petarda, opony bieżnikowane. Najlepsze zimówki, na jakich w życiu jeździłem. LEDy byłyby mile widziane, jeśli już tak się miałbym do czegoś doczepić. A tak poza tym to się nie ma do czego doczepić. Poza tym, że zimą Stellantisy robią się podejrzanie prądożerne. Ponad 20 kWh w dół przy takiej spokojnej jeździe, no bo było ślisko, mokro. To jest generalnie duży wynik i mam wrażenie, że to jest przypadłość tych większych Stellantisów, czyli tych, których mogą mieć baterie 50 lub 75 kWh. One według mnie mają jakieś inne przełożenie na przekładni głównej. Nie wiem, o co chodzi, musiałbym kiedyś to przeanalizować, natomiast one są generalnie bardziej prądożerne, a zimą stają się jeszcze bardziej prądożerne, więc jak ktoś będzie mocno tym autem jechał, to podejrzewam, że przy dużym mrozie zimą więcej jak 100 km nie zrobi, zwłaszcza, że tutaj pojemność akumulatora taka użyteczna, licząc od 100% do 0% zegarowych, to jest około 40 kWh z małym haczykiem. Także dla tutaj Dreamusia, do jego zastosowań idealne auto, natomiast dzisiaj na Zakopane test zdecydowanie lepiej było jechać jego drugim samochodem. Byłoby to auto dużo bardziej dopasowane do tych potrzeb. Dzisiaj też mieliśmy wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Dzisiaj auto rano było nienaładowane, bo dzisiaj od rana pracowało, potem nie działała jedna stacja, były problemy z drugą stacją i były problemy z trzecią stacją. A jak widzicie, nie jest prawdą, że jak coś pójdzie nie tak, to ja tego nie pokazuję. Zazwyczaj idzie tak, natomiast na 100 ileś odcinków Zakopane testów, no czasem się zdarzy, że coś poszło nie tak i to też pokazuję. Zdarza się to niestety coraz częściej, bo infrastruktura się starzeje, zaczyna się psuć, nie jest na czas naprawiania, brakuje stacji ładowania są zajęte. Robi się niestety na razie coraz gorzej, natomiast widoki są na to, że będzie tego coraz więcej, no bo dużo inwestycji jest rozpoczętych, ale myślę rok, dwa trzeba poczekać. Pomimo tych wszystkich przeszkód, że wszystko dzisiaj było nie tak, łącznie z tym, że miałem wielką ochotę na pizzę i pizza była zamknięta, co się bardzo rzadko zdarza. Nie zdarzyło się nigdy na Zakopane teście. Ona jest zawsze czynna od 13, ale dzisiaj mieli jakąś przerwę techniczną i mieli zamknięte. To pomimo tego, że wszystko było nie tak, to ja dzisiaj wracam tutaj z uśmiechem na twarzy. Dziękuję Ci ślicznie za przybycie. Dzięki Miło bardzo, było również. przejechać się kolejnym Stellantisem i poznać kolejną historię użytkownika takiego auta. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, trzymajcie się. I co nam tu zostało? Auto nam pokazywało generalnie 16 km zasięgu, 16 km przed celem i przestało pokazywać zasięg, czyli dojechaliśmy na zerze. No i te zero to jest naprawdę 5,32% i dostępna energia w akumulatorze 1,28 kWh. Także z takim stanem dzisiaj zakończyliśmy jazdę w dół.